Siemka, z tej strony Wat. Dziś odwiedzimy Hotel Jan w Darłowie. Miejsce, które mnie zachwyciło, ale i rozczarowało. Czy warto tu przyjechać? Zaraz się przekonamy. Zaczynamy od spaceru w stronę recepcji. Droga prowadzi przez park przed hotelem. Schludne miejsce z ławkami i śmietnikami, choć kostka brukowa aż prosi się o mycie. Tuż przed wejściem czeka przyjemne miejsce do posiedzenia ze znajomymi. Szkoda tylko, że fontanna, która mogłaby dodać klimatu, była wyłączona. Witajcie w recepcji. Pierwsze co przykuwa wzrok to imponująca lampa w kształcie statku. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Obsługa? Przemiła. Cała recepcja emanuje klimatem i ma w sobie to coś. Dodatkowo można tu wypożyczyć gry planszowe lub kupić kosmetyki i pamiątki. Czas udać się do pokoju. Winda wyniosła mnie na pierwsze piętro, gdzie powitały mnie czyste, schludne korytarze, a na ścianach masa niemieckich obrazów. Mimo elegancji panował tam zaskakujący półmrok, nadając wnętrzu lekko ponury klimat. Pokoje są dobrze oznakowane, więc łatwo się odnaleźć, a tak swoją drogą zobaczcie tę klasyczną hotelową szparę przy drzwiach. A więc tak prezentuje się pokój w hotelu Jan. Jest to standardowy pokój. Na początek rzucimy okiem na okno. W dzień widać przez nie dosyć mały taras. Tuż obok znajduje się biurko z krzesłem, dwiema szafkami oraz zestawem powitalnym. Mamy dwie butelki wody, czajnik i zestaw herbat. Do tego telefon, którym można dodzwonić się do innych pokoi. Zaraz obok biurka stoi łóżko. Całkiem przestronne, spokojnie pomieści dwie osoby. Nad nim zamontowano dwie lampki z ozdobnymi kryształkami. Wyglądają ciekawie, a nawet można się nimi trochę pobawić. Oprócz tego mamy tu dużą lampę sufitową oraz telewizor, który można podłączyć do laptopa lub innego urządzenia, bo do naszej dyspozycji są kable HDMI. Kolejnym elementem wyposażenia jest duża szafa z lustrem. W jej wnętrzu znajdziemy safe, który co ciekawe jest bezpłatny. Znajdziemy również wieszaki oraz pluszaki. Pluszaki są akurat moje. Obok szafy znajduje się niewielka lodówka, choć ciekawostką jest to, że nie znalazłem żadnej regulacji temperatury. Możliwe, że jej po prostu nie ma. Niestety, nie wszystko działa tu idealnie, na przykład drzwiczki od szafki lekko się blokują, co prawdopodobnie wynika ze źle wyregulowanych zawiasów. Swoją drogą, zobaczcie jak to wygląda. Przejdźmy teraz do łazienki. Znajdziemy tu kabinę prysznicową, toaletę, umywalkę z lustrem, suszarkę oraz mydelniczkę, na plus dodatkowe wieszaki. Co mnie jednak zaskoczyło, to problem z oknem balkonowym. W moim pokoju nie dało się go normalnie otworzyć. Jeśli spróbujecie, to dosłownie wypadnie na was. W drugim pokoju tego problemu nie było, więc wygląda to na przypadek losowy. Na koniec klasyczny test czystości. Zaczniemy od telewizora. Tutaj jest lekki kurz, ale jest to w normie. Górna szafka. Tutaj niestety jest gorzej, kurzu jest zdecydowanie więcej. Górna część łóżka, bez zarzutu, czysto. Okno, górna framuga, całkiem czysta. Drzwi framugi z lekką warstwą kurzu, ale nie jest to nic strasznego. Podsumowując, poziom czystości pokoju oceniam na 9 na 10. Nie jest idealnie, ale zdecydowanie dobrze. Czas zajrzeć w dalsze zakątki hotelu. Inne korytarze prezentują się w minimalistycznym stylu i wyglądają na nowsze, schludne, proste, ale z odrobiną surowego charakteru. Teraz coś dla smakoszy. Hotelowa gastronomia. Stołówka mieści się na pierwszym piętrze. Można się na nią dostać schodami lub windą. Obok wejścia znajdziemy bar, ale o nim później. Stołówka robi wrażenie, przy każdym stoliku stoją wygodne fotele, a jako ciekawy akcent jedno fioletowe krzesło. Podłogę pokrywa dywan, a przez okna roztacza się widok na park hotelowy. Jedzenie serwowane jest w formie szwedzkiego stołu, do wyboru kilka dań głównych, zazwyczaj dwie zupy i dwa desery. Wyposażenie bufetu imponuje, sałatki, sery, ryby, owoce i warzywa w rozmaitych sosach, do tego automaty z kawą, można nawet zrobić sobie sypaną. Śniadania niestety mnie rozczarowały, naleśniki, racuchy czy omlety były przeciętne i brakowało im smaku, ale sytuacja odwraca się przy obiado-kolacjach, te były świetne. Pyszne, sycące, ogólnie trudno się do czegokolwiek przyczepić. Obsługa również nie zawodzi.
Była bardzo szybka oraz miła. Moja końcowa ocena stołówki to 7 na 10. A teraz wróćmy do wcześniej wspomnianego baru. Znajduje się on w pomieszczeniu obok. Można do niego wejść zarówno ze stołówki, jak i przez osobny korytarz. Tuż po przekroczeniu progu widzimy bar, scenę oraz przytulne kanapy, które zachęcają do odpoczynku. W środku ustawiono również kilka stołów i krzeseł. Bar wywarł na mnie pozytywne wrażenie, jednak porcje rozczarowały. Zwłaszcza desery takie jak puchar lodowy, które są zdecydowanie niewarte swojej ceny. Na koniec, już za moment na waszych ekranach pokażę pełne menu tego baru. Do dyspozycji mamy także przytulne miejsce, gdzie możemy się zrelaksować przy ulubionym trunku, grając w bilard. Sama sala prezentuje się całkiem nieźle, choć psuje ją tandetnie wykonana ścianka z lamel obok stołu bilardowego. Na plus zdecydowanie zasługuje spora liczba foteli, kanap i stolików, które zapewniają komfort podczas odpoczynku. Dodatkowym atutem jest całkiem fajny widok na stołówkę. Koszt jednej gry w bilard to 2 zł. Moim zdaniem cena jest jak najbardziej uczciwa. Teraz czas przyjrzeć się basenowi hotelowemu. Niestety będzie trochę narzekania, ale najpierw zacznę od plusów. Do dyspozycji mamy spory basen, 2 toalety, prysznice, kilka krzeseł oraz 2 leżaki. Woda w basenie ma idealną temperaturę, ani za ciepłą, ani za zimną. To samo mogę powiedzieć o temperaturze powietrza. Jest komfortowa i sprzyja relaksowi. No i teraz przechodzimy do największego rozczarowania. Jacuzzi. Woda w nim ma stałą temperaturę 29 stopni, co szczerze mówiąc jest stanowczo za mało. Zgłosiłem to w recepcji, dzięki czemu podgrzano ją do aż 33 stopni. Niestety magia szybko prysła. Po wejściu do jacuzzi i uruchomieniu masażu temperatura momentalnie spadła z powrotem do 29 stopni. Na szczęście sauna fińska ratuje sytuację. Nie mam do niej żadnych zastrzeżeń, temperatura była idealna, a samo wykończenie nowoczesne i schludne. Widać, że miejsce przeszło niedawno remont. Podsumowując, basen hotelowy oceniam na solidne 6,5 na 10. Plus za basen i saunę, minus za rozczarowywujące jacuzzi. Basen hotelowy mamy już za sobą. Teraz zapraszam was do drugiego budynku, w którym znajduje się aquapark, sala zabaw, sala gier i wiele innych atrakcji. Naszą przygodę rozpoczynamy od podróży bardzo długim korytarzem. Prezentuje się on całkiem dobrze, większość jego powierzchni jest przeszklona, a tam gdzie szkła nie ma, znajdują się kanapy oraz obrazy. Jedyny minus tego korytarza to spore przeciągi. Po paru minutach spaceru docieramy do pomieszczenia, w którym znajdziemy kominek, drugi korytarz prowadzący do części mieszkalnej oraz piłkarzyki. My natomiast udajemy się w kierunku aquaparków. Wchodzimy po schodach na wyższe piętro, gdzie jako pierwsze zauważamy całkiem ładną toaletę. Idąc dalej, mijamy salę konferencyjną, która niestety była zamknięta. Udając się w przeciwną stronę, dochodzimy do dużego pomieszczenia połączonego z salą gier oraz salą zabaw dla dzieci. Tak natomiast prezentuje się wspomniane wcześniej pomieszczenie. Dzięki dużej liczbie okien można stąd podziwiać widok na aquapark. Znajdują się tu również toalety oraz drzwi prowadzące do innych pokoi. Could hide it, but I just
Pokój gier prezentuje się całkiem dobrze. Mamy tu konsolę z 3 grami, stół do ping-ponga oraz rzutki, które niestety podczas mojego pobytu okazały się niesprawne. Zaraz obok znajduje się sala zabaw, która przy pierwszym wejściu sprawiła na mnie wrażenie zaniedbanej i pustej. Pierwsze co rzuca się w oczy to wielki bar, który jest praktycznie pusty. Można tu kupić paluszki, Pepsi, chipsy oraz akcesoria do pływania, ale niestety wybór produktów był bardzo ograniczony, co wywołało u mnie mieszane uczucia. Dodatkowo w tym miejscu znajdziemy bilard oraz grę Cyber Guy. Ciekawostką jest to, że z tego pomieszczenia mamy widok na cały aquapark. Znajduje się tu również wiele stołów, które są używane podczas animacji dla dzieci, a na samym końcu można odpocząć na kilku wygodnych kanapach. A teraz zapraszam Was na fragment materiału przedstawiającego plac zabaw dla dzieci. Następnie przejdziemy do drogi na aquapark. Dostęp do niego uzyskujemy po wcześniejszym pobraniu biletu w recepcji. Taka wejściówka. Sama recepcja aquaparku nie wyróżnia się na tle głównej recepcji hotelowej. Jest trochę bardziej surowa, niemniej jednak jest tu całkiem ładnie. Mamy okna z widokiem na baseny, a w tle gra muzyka. W tej chwili na waszych ekranach wyświetla się cennik obowiązujący osoby spoza hotelu. Ach, aquapark. Wywołują mnie naprawdę skrajne emocje. Z jednej strony go pokochałem, z drugiej znienawidziłem. Ale zacznijmy od początku, mianowicie od szatni. Szatnie są naprawdę obszerne, widać, że basen jest w stanie pomieścić sporo ludzi. Mamy przewijaki dla dzieci, osobne szatnie dla osób niepełnosprawnych oraz ławki i szafki. Znajdują się tu również okna, od których niestety tworzył się przeciąg. Wychodząc z szatni, napotkamy prysznice oraz toalety. Jak na moje, nie mam żadnych zastrzeżeń. Po wejściu na główną halę basenową zauważyłem wielkie ściany, które wydawały się wyjątkowo puste. Widać było na nich ślady po śrubach i kablach, co sugerowało, że brakuje tam zdemontowanego sprzętu. Zresztą ocencie to sami. Jeśli chodzi o same baseny, do dyspozycji mamy basen dla dzieci, basen ogólny oraz basen do pływania. Do tego jedno jacuzzi, w którym o dziwo woda miała 36 stopni. Niestety w dzień mojego pobytu, wtorek, woda w basenach była skrajnie zimna. Według obsługi wynikało to z dolania świeżej wody do basenów. Poza sezonem aquapark jest zamknięty w poniedziałki i wtorki. Gdy przyszedłem następnego dnia, woda była cieplejsza, ale wciąż nieco za zimna, a teraz zapraszam Was na spacer po całym obiekcie. Najpierw mijamy basen dla dzieci, następnie kierujemy się w stronę basenu głównego. Znajdują się w nim różne atrakcje, m.in. natryski wodne oraz rwąca rzeka. Zaraz za głównym basenem mamy basen do pływania, w którym woda miała odpowiednią temperaturę. Warto również zaznaczyć, że na całym obiekcie znajdowało się 3 ratowników, co zdecydowanie poprawiło poczucie bezpieczeństwa. Ale dobrze, główny basen mamy omówiony, więc przejdźmy do tego, co liski lubią najbardziej. Mowa o zjeżdżalniach. W tle widzicie, jak udaje się na mniejsze zjeżdżalnie. Mamy do dyspozycji 2 mniejsze zjeżdżalnie, które sprawiają wrażenie wolnych i spokojnych. Na szczęście to tylko pozory. Te małe zjeżdżalnie to prawdziwe demony. Tutaj możecie zobaczyć tablice znamionowe każdej ze zjeżdżalni, a w międzyczasie zapraszam Was na przejazd. Zaczynamy od żółtej zjeżdżalni. A teraz czas na czerwoną. Okej, więc małe zjeżdżalnie mamy omówione. Teraz zapraszam Was do czegoś, co mnie osobiście bardzo odrzuciło. Mowa o największej działającej w tym hotelu zjeżdżalni. Aby się na nią dostać, musimy wspiąć się po schodach na samą górę.
Po dotarciu na szczyt widzimy kilka rzeczy. Po pierwsze, niedziałającą czerwoną zjeżdżalnię, której wejście jest zastawione krzesłem. Po drugie, ścianę, z której odpadają kafelki, a na podłodze są widoczne delikatne ślady rdzy. Cały system obsługujący zjeżdżalnię wygląda przestarzale. Serio, podczas mojego pobytu nie działały nawet światła informujące o możliwości zjazdu. Stałem tam dobre 5 minut, po czym zeszedłem do ratownika zapytać, czy mogę zjechać. Na górze znajduje się również okno, z którego rozciąga się widok na ruiny starego, zewnętrznego basenu, a także na okoliczne pola. Po uzyskaniu zgody od ratownika skierowałem się do zjeżdżalni, z której właśnie wyświetla się wam nagranie. Była naprawdę szybka i długa. W połowie zjazdu zacząłem się bać o swój telefon. Zjeżdżalnię samą sobie polecam, dostarcza niezapomnianych emocji. Na terenie Aquaparku znajdują się również sauny oraz grota solna. Niestety nie udałem się tam, więc nie jestem w stanie ocenić, czy warto płacić 70 groszy za minutę. I moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o Aquapark. Po zebraniu wszystkich plusów i minusów muszę stwierdzić, że park jest średni. Na minus zdecydowanie zasługuje jakość wykończenia. Te kafelki i zjeżdżalnia zastawione krzesłem to prawdziwy dramat. Dodatkowo temperatura wody mogłaby być wyższa. Na plus na pewno zaliczam zieloną zjeżdżalnię, która dostarcza sporo frajdy. Moja końcowa ocena tego Aquaparku to 5 na 10. Powróćmy jeszcze na chwilę do terenu wokół hotelu. Oprócz Aquaparku do dyspozycji gości są tutaj rowerownia, kort tenisowy, plac zabaw oraz sala biesiadna. Trawa w tym miejscu jest zadbana, co dodaje uroku całemu otoczeniu. Ach, zapomniałem wspomnieć o siłowni. Mamy tutaj siłownię na świeżym powietrzu, a także drugą na terenie Aquaparku, choć tam się nie wybrałem. Jest również taras widokowy, z którego można podziwiać morze. Oprócz dobrych widoków znajdziemy tu także stoliki oraz logo hotelu. W ciągu dnia prezentuje się ono całkiem ładnie, natomiast w nocy pojawia się problem. Przepalone żarówki psują efekt. Zresztą, zobaczcie sami. Odległość do morza wynosi około 125 metrów. Podsumowując, ten obiekt ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Z jednej strony oferuje atrakcyjną cenę, bardzo dobre jedzenie, dosyć dobrą lokalizację, ale z drugiej nie brakuje rzeczy, które mogłyby być lepiej dopracowane. Takich jak dosyć słaby aquapark, który wymaga globalnego remontu, to samo tyczy się sali zabaw, dosyć niska temperatura wody w jacuzzi hotelowym oraz na aquaparku. Ostatecznie odniosłem wrażenie, że temu miejscu brakuje miłości właściciela. Będąc w tych wielkich pokojach czułem pustkę, która wynika z zaniedbania obiektu. Czy warto coś tutaj wybrać? To już zależy od was. Jeśli priorytetem są dla was dobre ceny, dobre jedzenie oraz fajna lokalizacja, to może być to miejsce warte odwiedzenia. Natomiast jeśli przeszkadzają wam minusy takie jak nie za ciepła woda, niska dbałość o szczegóły, to być może lepiej poszukać innej opcji. A jakie są wasze wrażenia? Dajcie znać w komentarzach, czy po obejrzeniu tej recenzji skusilibyście się na wizytę, czy raczej odpuścili. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby strzelić łapę w górę. Jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół, a na sam koniec zostawcie subskrypcję. Hej, cześć i dzięki!